Bardzo lubiłem morze, zawsze mieszkałem na przymorzu, więc było mi do morza blisko. Artur Kamiński, kapitan. Ta praca bardzo mnie wycisza. Morze poprzez swoją grozę powoduje to, że zaczynasz czuć się mała i potęga tego wszechoceanu uspokaja. Jest taki bardzo głęboki kontakt też z Panem Bogiem. Bogdan Jaskółka, drugi oficer. Moim zadaniem jest zrealizowanie planu badawczego, ale we współpracy z załogą statku, z kapitanem statku, czyli jak najbezpieczniejsze w danych warunkach na morzu przeprowadzenie naszego planu naukowego. Agata Weidman-Zwolicka, kierowniczka naukowa rejsu, biolog morza. Na tym statku szczególnie polubiłem kontakt z ludźmi, zarówno ze studentami, jak i osobami prowadzącymi, którzy przeprowadzają różnorakie badania, które są bardzo ciekawe a propos naszego Bałtyku. Mariusz Maza, motorzysta. Na początku troszeczkę obawiałem się tego, że jako student nie będę mógł się najlepiej odnaleźć w środowisku typowo naukowym, ale już po pierwszym dniu wiedziałem, że na statku pewne granice jednak się zacierają. Jesteśmy tutaj wszyscy po to, aby uprawiać naukę, aby zbierać próbki, mamy wspólne cele, więc dążymy do nich razem, bez typowego podziału, takiego jak na zajęciach. Adam Makatun, członek ekipy naukowej. Ja chętnie z Wami popłynę i nawet napiszę coś o tym rejsie i chętnie wykorzystam Wasz wycacany tutaj stateczek w fikcji, no ale musicie pamiętać, że ja mogę robić różne rzeczy. To będzie powieść przygodowa, a może go wywrócę, a może go zatopię, a może sprawię, że wydarzy się tutaj coś dziwnego. Zobaczymy. Zygmunt Miłoszewski, pisarz i kronikarz wyprawy. Zajmowałem się żeglowaniem, no i tak powoli w tym kierunku szedłem i trafiłem do szkoły morskiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo pasjonująca część życia. Moja przygoda z morzem zaczęła się w małej górskiej miejscowości w Bieszczadach nad rzeką Jasiołką. Tam rozwijały się moje marzenia. Później było technikum żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Kolejna przygoda na Mazurach, na polskich rzekach. Następnie wstąpiłem do marynarki wojennej, gdzie miałem krótką przygodę na ścigaczach okrętów podwodnych. Przeszedłem selekcję do sił specjalnych Formosa. Zostałem nurkiem, operatorem, minerem, snajperem. No przeróżne zadania wykonywaliśmy. Jestem oceanografem, także morze jest jednym z najważniejszych punktów, myślę, w moim życiu, nie tylko zawodowym, ale też prywatnym, czyli morze mnie od dawna fascynuje, ciekawi, intryguje i to jest ten powód, dla którego wybrałam taki zawód. W tej chwili jest nas 9. Mamy niektóre zdublowane stanowiska, ponieważ dalszy rejs płyniemy. Oprócz kapitana i chifa mechanika jest marynarz, jest elektryk, motorzysta i kucharz. Jedna z najważniejszych osób na nas. Starałam się, żeby zespół, który kompletujemy, był jak najbardziej szeroki, żebyśmy mieli naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami w ramach oceanografii. I nasza ekipa składała się z jednej strony z pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej strony z uczestników z innych jednostek CEU. I udało się, że każdy z nas mógł dołożyć swoją taką małą cegiełkę do tego dużego projektu. Z jednej strony, jako artyści, mamy kontakt z publicznością i trochę częścią naszego zawodu jest kontakt z ludźmi, a trochę wręcz przeciwnie. W literaturze, ja siedzę sam, to nie jest dla mnie takie super naturalne. Mogę oczywiście tutaj
bachmanizować, jakim jestem pewnym siebie, wspaniałym, uznanym, międzynarodowym artystą. Ale jestem w innym środowisku. Ja w sumie nie wiedziałem, wiesz, czy ci ludzie mnie zaakceptują, czy to nie będzie, o, tylko nam zajmuje koje, a moglibyśmy zadać kogoś, kto kroi meduzy, tak? To jest kajuta artystyczna. Zakątek sztuki na statku nauki, bo ja faktycznie, mimo że wykładam tak zwane kreatywne pisanie czy warsztat prozy na uniwersytecie, to w przeciwieństwie do reszty nie jestem naukowcem. Trochę tu się znalazłem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jestem autorem książek, gdzie pojawia się temat nauki, temat morza i trochę tak się w ogóle zakumplowaliśmy z uniwersytetem. I ja zawsze szukam materiału do powieści i nowych pomysłów. I na początku to było tak, że po prostu miałem sobie zwiedzić statek, bo oni są super dumni z tego statku. Mamy statek, nikt nie ma statku. No ale potem się okazało, że jest projekt. Jak to wiadomo, w świecie nauki święty projekt. No i wtedy usłyszałem, słuchaj, może zamiast zwiedzać statek, to przejechałbyś się z nami kawałek. I się okazało, że ten kawałek to jest podróż na północ, która jest w ogóle moim ukochanym regionem świata. I na północ, i do Norwegii, i z prawdziwymi naukowcami. Wyszło to dosyć przypadkowo, ale z tego co wiem, to rejs badawczy Baltarctic stawia na różnorodność i z racji tego, że chcieli, żeby brał w nim udział zarówno naukowcy od nas z uniwersytetu, z różnych innych uczelni zrzeszonych w CEU, to znalazło się tam również miejsce dla studenta. Na początku nie wiedziałem, że będzie taka okazja, ale jak tylko Agata powiedziała mi, że mogę wziąć udział w etapie z Bergen do Buda, to od razu się zgłosiłem i tu jestem. Oceanograf jest katamaranem, to jest statek dwukadłubowy. Składa się z dwóch pływaków. W każdym z pływaków jest osobna siłownia, na którą wchodzą po 2 agregaty. Tak jak wspominałem, jest to pływak prawy. W prawym pływaku znajduje się duży agregat 420 kW i mały agregat 225 kW. Znajduje się również tak zwany Power Pack, to jest zbiornik olejowy pod ciśnieniem. Służy do używania bramownicy, jak i dźwigu. Statek ma funkcję dynamicznego pozycjonowania. Ma 4 pędniki, które są w stanie przy pomocy komputera i systemów satelitarnych utrzymywać statek w miejscu. Jest to dość wyjątkowa cecha. Drugi oficer, czyli oficer nawigacyjny, przygotowuje wszelkie passage plany. Czyli tak jak dawniej robiło się to na mapach, nanosiło się ruty graficznie, ołówkiem, przenośnikami i tak dalej, robiło się na mapach papierowych, tak obecnie w nowej epoce robi się to wszystko to samo tutaj na mapach elektronicznych. To się nazywa EGDIS. Te wszystkie urządzenia należą do mnie. Radary, EGDISy, również do mnie należy wszelka komunikacja radiowa. W obecnej epoce, właśnie w tych sytuacjach takich zawirowań różnego rodzaju historycznych, jakie obecnie występują, bardzo ważne jest, by umieć posługiwać się astronawigacją. Jak sobie uświadomiono to na świecie, to wraca się z powrotem właśnie do astronawigacji. Starzy oficerowie to znają, a młodzi nie za bardzo. Trzeba dobrze znać konstelacje gwiezdne, gdzie są ulokowane, później brać sekstantem wartości kątowe. Kąt zawarty pomiędzy gwiazdą a widnokręgiem, łapie się czas, nanosi się go na mapy, odczytuje się z almanaków wszelkie wartości i na tej podstawie oblicza się to. To jest dość długi proces, natomiast można bardzo dokładną pozycję z tego zrobić. To jest tak, że często ludzie mają takie błędne wyobrażenie w ogóle sztuki, że to jest coś, co spływa na mnie niebiańskie światło i ja sobie wyciągam z głowy najróżniejsze rzeczy. A człowiek w głowie ma niewiele. W głowie mam siebie. Czyli muszę przy każdej książce, przy każdym projekcie szukam czego się da, jakichś nowych zawodów, nowych ludzi, żeby coś z ich głowy powyciągać i potem to przetworzyć. Pamiętam, jak jako dzieciak czytałem wszystkie powieści przygodowe i w takiej prawdziwej powieści przygodowej to najważniejsze było morze. Że gdzieś to morze, ta wyprawa w nieznane, to jest takie w ogóle rajcujące i super fajne.
I to jest tak, że myślę, że w nas wszystkich jest coś takiego i we mnie, i w naukowcach, i w załodze. Staram się dowiedzieć jak najwięcej o tym, o czym chcę pisać, ale też czasami niepotrzebnie to przedłużam, bo w końcu muszę napisać tę książkę. A to jest tak, że ja bardzo się boję tego etapu pisania. Że zacznę, że to mi nie wyjdzie, że nie będę potrafił tego zrobić. I często to odwlekam. I to odwlekam aż do przesady, tak? Znaczy znajomi mają ze mnie bekę, że po prostu jak chcę mieć scenę na morzu, to nagle zaczynam żeglować. Jak chcę mieć scenę w górach, nagle znikam po prostu na 2 tygodnie w górach. Chcę pisać o Poznaniu, to się przyprowadzam na pół roku do Poznania. I czasami faktycznie tak trochę to odwlekam, ale to się koniec końców przydaje. Że jak sobie bardzo dużo rzeczy napakuję do głowy, no to potem łatwiej jest coś wyciągnąć. Jesteśmy poważni, tak? Nie jestem poważnym artystą, oni są poważnymi naukowcami, są poważnymi marynarzami, a jednak nie są tylko podszyte taką nastoletnią ekscytacją, że płyniemy w nieznane. To nieznane nie jest do końca nieznane, to niezbadane nie jest do końca niezbadane, to nieopisane nie jest tak do końca nieopisane, ale jest w tym wszystkim jakaś taka podszewka przygody, która myślę, że w ogóle łączy i świat nauki, i świat sztuki, że gdzieś wszyscy chcemy zadziwić naszych odbiorców. Oni chcą zadziwić czymś, co jest, odkrywając i pokazując, jak wspaniały jest świat, a ja chcę zachwycić czymś, czego nie ma. Bycie kierownikiem naukowym takiego rejsu tak naprawdę zaczyna się kilka miesięcy wcześniej. To nie zaczęło się w momencie, kiedy ja weszłam na statek, tylko zaczęło się z decyzją popłynięcia, z decyzją tego, że to właśnie ja będę kierować zespołem naukowym. Przygotowywaliśmy pozwolenia na wykonywanie badań na wodach terytorialnych innych państw. Tak naprawdę na statku już z mojego punktu widzenia była ta najłatwiejsza część, bo już byliśmy tutaj, mogliśmy walczyć, że tak powiem, z przeciwnościami, jeżeli one były, a rzeczywiście w pierwszej części rejsu pogoda była dosyć trudna, ale pomimo tego udało nam się prawie wszystkie zaplanowane badania przeprowadzić i jestem bardzo z tego zadowolona. Z załogą zwykle mam o czym rozmawiać i zawsze są jakieś wspólne tematy, a też mam dużo przyjaciół wśród ludzi nauki. I wiem, że są ludzie o zaskakująco szerokich horyzontach. Biorąc pod uwagę, że nauka potrafi być historycznie wręcz wąska, tak? Tam doszło do takich specjalizacji, że ktoś, kto zajmuje się jednym gatunkiem meduzy, no to siedzi w tej meduzie, co nie brzmi najlepiej, po prostu 50 lat pracy badawczej. I mimo, że coraz węższe są dziedziny nauki i takie te pola badań, no to jednocześnie to są ciągle ludzie, którzy gdzieś weszli do tej nauki z takiego podziwu i zachwytu nad światem. A taki zachwyt zawsze idzie w parze z ciekawością w ogóle wszystkiego, co jest dookoła. Także szybciej się dogadaliśmy niż myślałem. Zajmuję się przede wszystkim poborem próbek zooplanktonu, obsługą sprzętu do tego niezbędnego oraz konserwacją i przygotowaniem ich do dalszej podróży statkiem. Jak również obsługą kilku przyrządów pomiarowych do zbierania parametrów fizykochemicznych wody, ale tak jak każdy na statku, tak naprawdę w wolnej chwili, jeżeli mam czas, staram się pomagać wszystkim, aby robota szła sprawniej. Czuję się w załodze bardzo dobrze, większość osób znałem, część tylko z zajęć. Teraz miałem okazję wykorzystać troszeczkę wiedzy zdobytej na tych różnych zajęciach w praktyce i przyłożyć się do naszych osiągnięć, które zdobędziemy dzięki temu rejsowi. To jest tutaj, pogłaszczę, to jest tutaj wspaniałe porównanie do żeglarstwa, że jakaby nie była pogoda na zewnątrz, to ja przychodzę tutaj, jest sucho, jest ciepło i łóżeczko czeka. Może też mnie przeraża. No, ja nie jestem żadnej żeglarskiej rodziny, marynarskiej, musiałem się tego nauczyć, jak już byłem bardzo dorosły. I to jest tak, że czasami jak to morze robi się srogie, to ja czuję taki respekt i oczywiście się boję. Kiedy wiesz, nagle ono się robi, ono szybko rośnie i wiatr tężeje. Ludzie mówią, że z żywiołem się zmagają, czy walczą z żywiołem. Nie da się walczyć z żywiołem. Żywioł macie w dupie. Ja mam do morza bardzo duży respekt. Naprawdę mojego pierwszego rejsu, jeszcze nie badawczego, w czasach licealnych, kiedy udało mi się wypłynąć na jakieś szersze wody, to odkryłem, że z morzem nie ma zabawy. To jest naprawdę ciekawe miejsce, wspaniałe środowisko, mega interesujące, ale jednocześnie trzeba do niego podchodzić z dużą pokorą, ponieważ jest to nieposkromiony jeszcze przez nas żywioł
i nigdy taki nie będzie. Statek, chociaż wydaje się duży, to na środku oceanu tak naprawdę jest małą łupinką i musimy o tym pamiętać. Ja w badaniach tak samo staram się patrzeć na morze z dużym szacunkiem, jako na coś, co jednak jest większością naszej powierzchni planety i ja je zawsze podziwiam. Mam wiele takich wspomnień, które na pewno zostaną w mojej pamięci. Bardzo mi się spodobało, jak nasza ekipa naukowa się zgrała. Tworzyliśmy jeden zespół. Od wspólnego grania planszówki w czasie wolnym, po pobieranie próbek, gdzie każdy znał swoje miejsce, każdy wiedział, jakie jest jego zadanie w danym momencie. Świetnie się zgraliśmy. Już po pierwszej stacji nie trzeba było ustawiać wszystkiego. Już wiedzieliśmy, co kto robi, w jakiej kolejności, kto jakie badania, kto jakie pomiary, kto jakie próbki. No i ta druga część rejsu, gdzie była wspaniała pogoda, sceneria pięknego norweskiego krajobrazu, pobierania próbek takiej zespołowej, wspólnej pracy i wieloryby za burtą. Niczego więcej nie potrzebuję. Była jedna taka noc, kiedy pomagałem Enrico w wydawaniu drifterów. Trzeba było wypuszczać sondę CTD. Sonda nie chciała działać. Dużo ludzi jeszcze wtedy nie spało, ponieważ to był ten dzień, kiedy wschód słońca i zachód dzieliła tylko godzina, więc ludzie chcieli poczekać, zobaczyć, jak to wygląda. Próbowaliśmy naprawić sondę, wszyscy zebraliśmy się w laboratorium i jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że kiedy sonda się ładowała, wzięliśmy gitarę, zaczęliśmy śpiewać szanty. 3 w nocy, czemu nie? Słońce jeszcze świeciło. To będzie chyba moje ulubione wspomnienie z tego rejsu. Niedługo ujrzymy z